będzie wstęp krótki, ponieważ chcemy jak najszybciej wyjechać w związku z tym, że jest nie najlepsza pogoda. Wczoraj mieliśmy dużo szczęścia, ponieważ kilka minut po naszym przyjeździe zaczęło padać i padał deszcz przez całą noc. Niestety kolejne dni zapowiadają się podobnie, a teraz prognozy wskazują, że będzie kilka godzin, w czasie których ma nie padać. Potem mają być burze, więc się bardzo śpieszymy. Następny nasz przystanek to Seren del Grappa, dobrze powiedziałem? Tak. Nieco ponad 40 km, jak nie zabłądzimy, więc nie zwlekając ruszamy w trasę. Pogoda jest niepewna, chociaż cały czas się utrzymuje. Widoki nawet dość ładne mimo takiego niskiego pułapu chmur. No i mamy nadzieję, że jakoś dzisiaj też się ta pogoda utrzyma. Po lewej mijamy szklarnię, potężne pola, na których uprawia się truskawki. Słabo to pewnie z tej perspektywy widać, ale musicie uwierzyć na słowo. Chmury bardzo nisko zaczepiają się o szczyty gór, a nawierzchnia jest mokra, co sprawia, że skuteczność hamowania jest nieco gorsza niż zazwyczaj, więc trzeba uważać. Może dwa słowa o dzisiejszej trasie. Jest ona dość krótka, ponieważ planujemy przejechać około 43-46 km, różnie nawigacje pokazują. Trasa na początkowej fazie jest płaska, a nawet nieco kieruje się w dół, więc pokonujemy ją dość szybko. Natomiast końcówka to znowu podjazd. Prawdopodobnie nie tak długi, to przewyższenie nie będzie miało, tak jak wczoraj, ponad 500 metrów, ale około 350-370 metrów w linii pionowej musimy pokonać serpentynami, więc na koniec na pewno się dobrze rozgrzejemy. Liczymy tylko, że pogoda się utrzyma i mniej więcej około 14-15 dojedziemy do naszego dzisiejszego celu. Jedziemy bardzo malowniczym fragmentem trasy, która wiedzie doliną. U góry widać urwiste, prawie pionowe skały, ale tutaj na dole w ogóle się nie czuję, że jesteśmy w górach. Temperatura chyba idealna do jazdy, około 22-23 stopni, słońce nie świeci. No i chyba tym górom zawdzięczamy, że jeszcze nie pada, ponieważ o szczyty zaczepiają się chmury. Przynajmniej tak to tutaj z dolin wygląda. Chwila odpoczynku, ale na razie idzie nam całkiem nieźle. A co, nie odpoczywamy? Jedziemy dalej? Przez chwilę słońce nawet wyszło zza chmur, czego się dzisiaj nie spodziewaliśmy i nawet nie posmarowaliśmy skóry kremem z filtrem, ale chyba trudno się spodziewać, żeby to słońce świeciło zbyt długo i intensywnie. Zaczynają się serpentyny, o których mówiłem. Szczęśliwcy jadą w dół, bardzo ucieszeni na nasz widok zresztą, a mi już zaczyna powoli brakować tchu, żeby kręcić pedałami, jechać pod górę i jeszcze coś mówić.
więc chwilowo schowam kamerę i skoncentruję się na podjeździe. Esterka oczywiście wystrzeliła gdzieś poza horyzont, w każdym razie poza zakręty, także już nie sposób jej dojrzeć. A z góry rozpościera się coraz ładniejszy widok. Tutaj nade mną widać jakieś stare mury. Nie jestem pewien, co to jest, ale one mają taki kształt, jakby był to dawny rzymski akwedukt, którym transportowano wodę. Tak przynajmniej mi się wydaje. Może trochę zmyślam, ale może nie mylę się aż tak bardzo. Udało się dojechać do Esterki, która tutaj odpoczywa. Pewnie zdążyła już zmarznąć. A my z pulsem ponad 200 też poprosimy o chwilę odpoczynku. Wnioskując po napisie na ławce, jesteśmy 352 metry nad poziomem morza, jeśli dobrze to odczytuję, ale ile przejechaliśmy przewyższenia, to trudno powiedzieć. Z poziomu morza nie startowaliśmy. A popatrz, mamy 292 przewyższeń. Aha, tylko. No. Wczoraj mieliśmy 500. I tak, wczoraj było najwięcej. No. Wygląda na to, że ostatni postój mieliśmy już na końcowym odcinku podjazdu. Zobaczymy, co będzie dalej, ale na razie trasa prowadzi płasko, a nawet jak widać jedziemy w dół. Chcę dodać, że znowu wyszło słońce, więc pogoda jest dzisiaj dla nas bardzo łaskawa. Ale tak jak wpisałem nazwie, to dzisiaj prowadzi bezbłędnie. Google. Nie, to Mio. Dzisiaj kilometry dość szybko nam mijają. Nawet udało nam się dotychczas specjalnie nie zabłądzić. No to dobrze, bo chmury, które nas otaczają, jakoś niebezpiecznie zaczynają schodzić z tych gór i jednak za chwilkę może z nich popadać. Tam w oddali w ścianie skalnej widać wykute dwa domki. Ciekawe, czemu one służyły. A co jeszcze ciekawsze, wyglądają na odnowione, co by mogło oznaczać, że tam jest jakiś do nich dojazd. Chyba że jakimiś innymi sposobami do nich ludzie docierają. Z map wnioskujemy, że zostało nam kilometr trasy, ale ponieważ tu jest jedyna chyba w okolicy otwarta kawiarnia, więc prawdopodobnie skorzystamy z kawy i może zjemy jakieś ciastko. Po wypiciu filiżanki kawy ruszamy na ostatni kilometr trasy. W międzyczasie słońce wyszło już na dobre. Chmury gdzieś rozproszyły się, pozostały na tych wierzchołkach gór. No i wygląda na to, że w najbliższych godzinach jednak nie będzie padać. Ostatni podjazd dzisiaj, ale taki za to dość spory. A na koniec jeszcze mogliśmy się trochę zmęczyć, co? Jest godzina 13:21, po 2,5-godzinnej jeździe oraz przerwie kawowej dotarliśmy na miejsce. Jeszcze wcześniej
mieliśmy kilometrowy podjazd do samej miejscowości, w której będziemy nocować. Trochę mieliśmy problemu z znalezieniem kwatery, a dodatkowo przyjechaliśmy w porze siesty. No i może być problem z wejściem do kwatery. Na razie musimy się uzbroić w cierpliwość, ale cierpliwie czekamy. Nie jest tak źle, gospodarz przyszedł bardzo szybko, ale niestety mówi tylko po włosku, więc będzie mały problem komunikacyjny, ale chyba na migi jakoś się porozumiemy. Apro di là.